Siemanko, sobotni, już nie taki poranku. Siemanko Paryż, to już trzeci dzień pobytu w ramach właśnie spotkania z policją, które się nie wydarzyło. To już jest chyba czwarty odcinek z rzędu, że codziennie odcinek, zajawa płonie nadal. No i dzisiaj mam taki pomysł na odcinek, że sprawdzimy, czy rozpoznają mnie, kiedy będziemy chcieli pozwiedzać. Właśnie kierujemy się w kierunku wieży. Wczoraj kupiłem bilet na taras widokowy. No i sprawdzimy, czy mnie tam wpuszczą, czy nie będzie jakiegoś przypału. Bilet jest na 9:30, czyli to pierwsze możliwe wejście w ogóle, najwcześniejsze możliwe wejście, czyli o 9:30. Wybrałem takie poranne wejście z tego względu, żeby mało ludzi było. Mam taki swój kamuflaż, czapka niewidka. Sorry, ale cały odcinek dzisiejszy nagromy z telefonu. Nie chciałem zabierać tego swojego profesjonalnego aparatu i tego fotograficznego plecaka, bo oni tam na wejściu na taras często sprawdzają właśnie takie rzeczy i wolałbym nie zwracać na siebie uwagi tej ochrony. Paskudna pogoda, rozpadało się delikatnie. Trzeba się uwinąć tak na jednej nodze, bo jak mi zamkną wieża, to nie będzie odcinka. Minuta została. Takich panów w czarnych ubrankach to już kiedyś widziałem. To jest tu. Ej, leciałem na złamanie karku, żeby na pewno zdążyć, a tu nawet jeszcze nic się nie dzieje. A ci wszyscy ludzie chyba czekają właśnie na to samo co ja, czyli na to, żeby dostać się na szczyt tego 210-metrowego wieżowca i zrobić to od środka, windą normalnie. Tam w środku jest jedna z najszybszych wind w Europie. Dobrze, że przyjechaliśmy na 9:30, żeby było mało ludzi. Bonjour. Bonjour, une personne? Yes. Follow them. When you leave it to the left. Jo. Ło, się uszy zatkały. Powiem wam, ta winda jest taka trochę archaiczna w porównaniu z tymi nowojorskimi. Bonjour. Bonjour. To jest właśnie ta moja ściana, którą ostatnio udało się zrobić.
tu się skończyła ta droga. No, a widok dziś mglisty. Słabo tu widać. Ostatnio lepsza pogoda była. Myślałem, że będzie gorzej i że będzie tu o wiele więcej ludzi. Kiedy oni stali w tej kolejce ściśnięci w jednym miejscu, to wyglądało na dużo ludzi, a tu nikogo nie ma. Teraz podejdziemy dokładnie w to miejsce, które spędzało mi sens powiek przez ostatnie 4 lata. Właśnie ten róg. Tutaj jest właśnie to okno. Dokładnie to okno, nie? Kojarzycie? Stać po tej stronie wieży jest przyjemne bardzo i czuć takie bezpieczeństwo. Tam widać, że wieża Eiffla próbuje się przebić spod tej pierziny, ale to nie będzie łatwe. Grunt to nie zwracać na siebie uwagi. Skazany na przypał, odcinek 4. Dzień z rzędu. Siemano. Jest tu na tarasie taka wideo prezentacja, na której ładnie widać Paryż. Tutaj w drugiej części tarasu jest takie miejsce właśnie, gdzie można sobie kupić różne pamiątki. Bez wątpienia dużym plusem vlogowania z telefonu jest to, że ludzie się tak nie krępują. Double espresso 4 euro, czyli około 16 zł za kawę. Dzisiaj już wleciało poczwórne espresso rano, więc nie będziemy się już faszerować tą kofeiną. Na razie wystarczy. Dźwięk w tym odcinku jest to dźwięk z tych mikrofonów od DJI, które można też tak podłączyć do telefonu i to jest taka krawatówka, ona jest tu. No i to jest takie lepsze audio, nie? Na pewno lepsze niż z tego mikrofonu z telefonu. Za rok olimpiada albo igrzyska olimpijskie w Paryżu właśnie się wydarzą. Między innymi będzie dużo wspinaczki tam. Trzymam kciuki za powodzenie w treningach. Ready to hire? O, tu taki klimacik, powiem wam, undergroundowo, graficiarsko, rapowy. Podoba mi się. Teraz będzie legal rooftoping. Ale ładny zapach. Teraz tu poczułem normalnie jakieś takie jedzonko. Możliwe, że mają tu te
wywiewy z restauracją połączone, żeby narobić smaka turystom, którzy sobie zwiedzają dach. A oto właśnie i dach. Mleko Fest. Jest coraz gorzej. Coraz gorzej z tą widocznością. O, coś się wydarzyło. Powiem wam, że niebo jest dziś tak zjawiskowe, że tu co 5 minut zmiana warunków. Byłem już kiedyś w tym miejscu, jakieś 4 lata temu. Jak pierwszy raz przyjechałem do Paryża, to pamiętam, że stałem dokładnie w tym miejscu, gdzie właśnie ci ludzie. No i sobie rozkminiałem różne rzeczy. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, nie miałem pojęcia o tym, że będę się wspinać na tym Montparnasse. A zrobiłem to już 2 razy. A wtedy nie wiedziałem, że to jest możliwe w ogóle. To było takie dość odkrywcze wspinanie z mojej strony, bo na przykład na Total... Ej, tam się tęcza zrobiła i to za wieżą Eiffla jeszcze. Tak. Tak to wygląda. Warto było tu wjechać rano, a nie wieczorem na zachód słońca, tak jak to robi większość ludzkości. Nie dość, że trzeba się prawie że bić o ten bilet. Piękne widoki. Nadciągają tłumy. Ej, ale to są naprawdę fajne ciekawostki, perełki. Patrzcie, jak Montparnasse wyglądało w czasie budowy. Kilkadziesiąt lat temu. Ciekawe, czy wtedy jacyś rooftopperzy skakali po tym dźwigu. Wow, ciekawe. Najpierw zbudowali taki jakby rdzeń, a la komin, a później go obudowali. Tu to fajnie widać. Ja ogólnie nie mam w zwyczaju kupowania jakichś takich kartek ani pamiątek, ale to jest ciekawe. Bierzemy to na chropoców. Że niby paryski styl, takie przeskakiwanie, ja. No to ja tak właśnie przeskakiwał wczoraj, dziś i przedwczoraj w metrze i wtedy mi skakała adrenalina tak samo jak go przeskakiwał, bo wiecie, że mam na pieńku, nie? No, ale nie o tym. Patrzcie, skoro to jest paryski styl, no to parkour właśnie. To wszystko się łączy w logiczną całość. Paryż i Francja to parkour. To wszystko przez to metro i przez to, że oni tak przeskakują przez te bramki. Dlatego się tak wyskilowali. No dobra, weźmiemy jeszcze taki magnes. Tak kiedyś wyglądała wieża Montparnasse, tak wygląda teraz, a tak będzie wyglądać kiedyś podobno, jak ją przebudują. Mają się pozbyć nadmiaru azbestu, który niby tu jest właśnie w strukturze tej budowli. Taka jest właśnie wizja, żeby tak to kiedyś wyglądało. Ciekawe, czy wtedy to też będzie możliwe. Restauracja z pięknym widokiem jest, ale przed chwilą się właśnie dowiedziałem, że jest już full. Dopiero za 3 godziny będzie można tam coś zjeść, także no podziękujemy. Podziękujemy i może zjemy coś na mieście. Powiem wam, że ta winda to jest prawie free fall.
Uszy się zatykają, jak przy skoku spadochronowym. Ona tak szybko jedzie, że ten licznik tam nie nadąża. On z 40 na 2 przeskoczył od razu. I tak się fajnie jadymy. Elevator. Mission complete. Godzina 10:44. My już po zwiedzaniu. Content zrobiony. Ciekawe, ile jeszcze odcinków nakręca w sprawie właśnie tej wieży. Zapytałem pana, jaka jest najlepsza opcja na śniadanie tu w Paryżu, a oni na to bułka z masłem. I z dżemem, jeszcze taki croissant, espresso i sok pomarańczowy. To wszystko jedyne 9 euro, a ten dżem to są cukier. Delikatne. Bardzo dobra ta kawa była, taka trochę kwaśna, a taką właśnie lubię, takie mocne espresso. To mi już nie będzie potrzebne. Kierunek, nasz apartment. Ile tam jest? No kawałek jest, a nawigacja pokazuje, że 40 minut z buta, czyli dla mnie jakieś 25 minut. No i zrobimy to właśnie z buta, żeby sobie zasłużyć na drugie śniadanie. A tu macie ciekawostka w postaci śladów ostatnich zamieszek, tak mi się wydaje. Chodzi o te szyby. Pajęczyna się zrobiła. Tu jest normalna szyba, a tu pajęczyna. No i co gorsza, wszystkie te szyby są takie pozbijane. Tu i tak samo tam. Idziesz sobie po Paryżu fajnie. A tu ciężar. Ciężar jest ciężki. Kiedy ktoś ci mówi, że nie mam czasu na trening, ciągle jestem w pracy, ciągle jestem w podróży, ciągle jestem w szkole, ciągle jestem w innym miejscu i nie mam czasu na trening. A ja na to normalnie znajdujesz ciężar na mieście i korzystając z amuleta $20 kilo. To wspaniałe uczucie wolności, które daje ci twoje wysportowane ciało, które właśnie rzeźbiłeś przez całe swoje życie. Coś pięknego. Właśnie być sprawnym i silnym. Życzę wam tego wszystkiego. Życzę wam, żebyście byli sprawni, silni, żebyście mieli właśnie kontrolę nad swoim życiem oraz swoim ciałem. Pamiętajcie, że większość tych rzeczy jest w waszych rękach. Zawsze może być trochę lepiej i trochę gorzej. I od was zależy, w którą stronę to pójdzie. Ja idę w tamta strona, czyli strona hotelu.
Tam już właśnie moje zasłużone drugie śniadanko. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wytrwali do końca tego odcinka. I pozdro!